Witam się, moi drodzy, z Wami bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Aśka, i zapraszam dzisiaj na film, w którym pokażę Wam, jak w 10 minut zrobić fajną, ciekawą, mam nadzieję, karteczkę. No i ja, tak jak mówię, no mam nadzieję, że Wam się spodoba, jak użyć do tego tuszy Distress Oxide. W sumie tak pierwszy raz, no może drugi, bo już próbowałam kolory, więc mniej więcej wiem, jak działają. Czym one różnią się od takich tuszy normalnych distressów? Wiecie, w moim takim niedoświadczeniu, bo ja jakby bardzo mało z nimi pracowałam, normalne tusze gdzieś tam do cieniowania, distressy wykorzystywałam, czy do barwienia kwiatów, natomiast oksajdy świetnie działają z wodą, robią takie piękne przebarwienia. Z pewnością one mają dużo więcej zastosowań, dużo więcej możliwości. Jeżeli ktoś byłby bardziej zainteresowany, na pewno w sieci znajdzie mnóstwo treści związanych z oksajdami. Ja będę małymi kroczkami zaczynała od robienia sobie teł do kartek, zobaczymy, jak się z nimi pracuje. Tak jak mówię, no ja jakiegoś większego doświadczenia z tym nie mam, więc tym bardziej będzie to dla mnie wielka przygoda, a dla Was może do pośmiania coś, żeby widzieć, że nie zawsze wszystko tak super wychodzi, jak uczymy się na początku samym. Ale do czego wracam, do czego chcę wrócić? Do tego, jak zrobić sobie fajną, prostą karteczkę w 10 minut. Wprawdzie ja mam przygotowane już tutaj materiały, w związku z tym, że lubię sobie wycinać na zapas i mieć powycinane elementy, to one potem właśnie przydadzą się w takich sytuacjach, kiedy chcę jakoś w miarę szybko kartkę zrobić. I tak będę korzystać tutaj z Baby Girl Book. Z Minty Papers to jest ten bloczek. Ja mam tutaj wycięty jeden taki pakiet, bo wiecie, one są razy, raz, dwa, trzy, czekajcie, raz, dwa, trzy, razy 4 w takim buku były, taki pakiecik, więc ja tu jeden mam wycięty i właśnie z niego będę sobie korzystała. Wybrałam 3 obrazki. Do końca jeszcze nie jestem pewna, którego użyję. To jest taki misiaczek z, wiecie, z kokardą. Jest też słonik i jest tutaj taki balonik w chmurach. Zobaczymy, jak wyjdzie to tło, co będzie bardziej do niego pasowało. Może coś jeszcze z tamtych elementów zobaczymy. Ja tutaj postawiłam taką dziewczęcą karteczkę, ale ja myślę, że jak takiego misia czy słonia z prezentami, to doskonale, słuchajcie, komponuje to się na urodziny dla dziewczynki, no w takim prawie, że każdym wieku, takiej nie tylko na roczek, na 2, na 3, na 4, na 5, na 6, a nawet dla takiej fajnej 7-latki, więc myślę, że nie będzie tak źle. Mam 2 tusze Distress Oxide, od nich będę zaczynała moją przygodę z oksajdami. Zobaczymy, czy jeszcze gdzieś tam przy okazji może coś w niebieskościach dokupię. Wiecie, żeby jakieś tam jeszcze dziecięce, chłopięce karteczki robić, ale jakoś nie planuję rozciągać się z tym bardzo szeroko. I jest kolor Warm Lipstick i Saltwater Taffy. Saltwater, słona woda? Nie wiem. Zawsze tusze distressy wprawiały mnie, wiecie, w zawstydzenie, bo nie mogłam doczytać. Mam też Colorexa, może coś chlapniemy sobie na biało, jest do niego pędzelek i jest też radełko, może sobie przejedziemy brzegi. Wszystko się okaże, jak to wyjdzie. Ja mam zrobioną bazę kartkową na takim tłoczonym, natłaczanym papierze i ona ma rozmiar 10,5 na 14,5. To jest taki mniejszy format kartki, który ja też bardzo lubię i często teraz stosuję. Wracam do niego bardzo mocno, słuchajcie. Jeszcze raz piszemy sobie, tutaj mamy 10,5, a tutaj mamy 14,5 cm. I do tego docięłam sobie zwykły, w pięknym pudrowym różu taką bazę. Ona będzie tutaj zaklejona, więc ja sobie Wam tu pozwolę na niej opisać. Pomniejszyłam o 3, więc zrobiłam sobie tutaj 10,2 na 14,2. Oczywiście centymetra, bo ja pracuję na centymetrach. To jest wszystko do środka, na zewnątrz. Wcale nie muszę używać papieru skrapowego. No może mam te elementy wycięte tylko, więc wiadomo. I jeszcze jest wierzchnia kartka, która będzie tutaj taki panel na górze. Teraz myślę, że można było go na przykład przetłoczyć sobie na płytkach do embossingu takich z Distressa, boże, nie z Distressa, co ja mówię, z Sizzixa. Tu mamy 10,2, więc ja tu sobie zrobiłam, ile ja tam zrobiłam? Aha, 9,5, a tu zrobiłam 13,5, czyli taka mata na zdjęcie 9 na 13 moja. Więc to jest takie dużo bardziej pomniejszone od tej pierwszej warstwy, żeby tu ładnie ten różowy dookoła było widać. A dlatego podbijam to białym, że jeszcze
to, co przyjdzie na górę, będzie w różowościach, więc żeby nie zlało mi się to z tym tłem. A żeby troszeczkę tych warstw się podziało, coś fajnego tam było, to tak sobie to postanowiłam, słuchajcie, poukładać. Czy nam się to uda zrobić w 10 minut? Nie wiem, zobaczymy. Tą karteczkę zostawiam do cieniowania tuszami. To, co mogę sobie zrobić jeszcze, słuchajcie, nie wiem, czy już to liczyć w te 10 minut, no ale to jest chwila, moment. Oklejenie sobie tego wnętrza. No i tutaj jeszcze na wewnętrzną stronę prawą, czyli tutaj w tym miejscu jeszcze będzie na przykład, oj, nie ta strona, bo tutaj, dobra, to ja sobie to przykleję tu, bo tu widzę, że jest jakaś skaza na papierze, a jak tu będą jeszcze życzenia w późniejszym czasie, no to akurat sobie tutaj zakleimy tą, no, mogłam przecież odwrócić kartkę w drugą stronę. Jeszcze nie mam zaklejonej, no ale już dobra. Ok. To jest nawet środeczek, słuchajcie, jeżeli macie czas i chęć i możliwości, to można sobie to przetłoczyć na maszynce, na Sizzixie, czy na jakiejś innej, wiecie, przez te płytki takie wyembosowane. Ok, to jest miejsce na życzenia, no a z tej strony tył mamy też gładziutki różowy. Także myślę, że ja uważam, jeżeli macie wycięte elementy, a nawet jeżeli nie macie, to nawet choćbym, nie wiem, poświęcić miała 15 minut, to i tak jest niewiele czasu, a jakąś tam wycinankę, jedną chwilę, moment sobie wytnę, to też nie potrzebuję na to nie wiadomo jak dużo czasu, ponieważ nie chcę tworzyć tu jakiejś wielkiej kompozycji. Chcę, żeby to był jeden taki element, który tutaj na tej karteczce będzie. Także jeszcze sobie tutaj tylko to tło. O, żebyście widzieli, ja to tak zostawię tutaj. Mamy już przyklejone. Takie tła możecie robić też akwarelami u mnie na kanale. Takie filmy już też się pojawiały, ale tym razem chciałam popróbować czegoś innego. No, słuchajcie, no fajnie czasem sięgnąć po coś, czego się wcześniej nie używało, ale też proszę o wyrozumiałość, bo tak jak mówię, no nie mam tego doświadczenia. Nie korzystałam jeszcze nigdy z oksajdów. To są moje pierwsze oksajdy, więc siłą rzeczy jeszcze zakupione w sklepie Zielone Koty, jakbyście mieli ochotę. Także tutaj to będzie jeszcze potem podwyższone fajnie i na tym będzie to nasza różowa baza. Ja sobie zamykam klej, słuchajcie. No i co? Jeszcze sobie cofnę to na momencik, podłożę sobie tutaj taką moją taką silikonową matę, żeby nie popsuć sobie mojego tła. Sobie zerknę, czy będzie mnie widać. Ups, troszeczkę mi ucieka, może sobie ją tak tu... No, może ja ją po prostu rozłożę na moje miejsce pracy, nie będę jej zdejmować. O, po co się męczyć i dręczyć. Mamy tuszę, wszystko mamy, słuchajcie, chęci mamy, a co z tego wyjdzie, to się okaże. Dobra, słuchajcie, jak tam mamy z czasem? Mamy 39, poczekamy sobie do 40 i zaczniemy. Za 10 powinniśmy skończyć. Ja myślę, że no, ten mój brak doświadczenia, jeżeli chodzi o tuszowanie, może tutaj ja sobie będę robić chyba tym kolorkiem. Myślę, że on będzie fajniejszy na tło, więc zobaczymy, a potem będziemy... O, mamy 40, więc możemy sobie zacząć. Najpierw chciałabym po prostu, wiecie, wyczuć go, jak on wygląda, jak to będzie się mi tutaj fajnie nakładało. Zastanawiam się, czy robić to tak góra-dół. Najpierw sobie zacznę od krawędzi. Wydaje mi się, że jak zaczynam takie od krawędzi, to nie robię takich plam sobie, że ciężej jest potem mi rozpracować takie plamy, które się tworzą, jak robię od kraja. On w ogóle taki tłusty jest w dotyku. Ciekawe, jak ja bym go posypała pudrem do embossingu. Co by się stało, bo czuję pod ręką taki... Już zapomniałam, jak te normalne distressy mają. To jest dużo większy format. Ja sobie potem dotnę tyle, ile potrzebuję, bo zobaczymy, jak to wyjdzie.
Ale zobaczcie, tu będzie na środku. Widzicie, tu ciężej jak zaczynam, robi się plamka, więc lepiej mi jest zjechać od boku, wtedy jakoś łatwiej to... Ja myślę, że tutaj więcej czasu zejdzie właśnie na to tuszowanie. Mając, wiecie, więcej kolorów, piękne można przejścia robić. Ja na razie tak, wiecie, jak to jest. Jak się zaczyna, próbuję, to lepiej zacząć od jednego, znaczy jednego może nie, no bo tutaj nie połączymy, ale tak, wiecie, 2 kolorki na początek wystarczą, a potem będzie się próbowało dalej. Spróbujemy to troszeczkę połączyć z tym ciemniejszym różem. I zobaczymy, co nam tu z tego wyjdzie. A tutaj w ogóle takie przetarcie, żeby z tych boków takie, wiecie, to było troszkę ciemniejsze. I zobaczymy, jak będzie nam się to potem fajnie przenosiło. Cierpliwość, wiecie, taka w blendowaniu kolorów daje cudowne efekty. Jeżeli ktoś chciałby z Was naprawdę taką miszczynię, to jest dla mnie miszczyni w ogóle, łączenia kolorów, robienia takich różnych cudowności, to jest właśnie Christina Werner. Ona też piękny brush lettering, jest, wiecie, specjalistą. Tam możecie na kanale zobaczyć takie filmy, bo się zakręciłam teraz. Już tak myślę, czas leci, ale uwielbiam podglądać, jak ona tam pięknie z kolorami pracuje. Ona właśnie cudownie z distressami sobie tam, wiecie, poczyna. Piękne tła robi, pięknie łączy kolory, więc zachęcam do zerknięcia na jej kanał, jeżeli będziecie mieli ochotę. No i tak tu wygląda z boku wyciągnięty ten kolor, a ten jeszcze jaśniutki będziemy rozprowadzać sobie od środka. Od tego środka tak nie jest łatwo, wiecie, wchodzić w to, ale żałuję teraz, że zrobiłam sobie tę plamkę, ale myślę, że ona nam jakoś tutaj... Bo ja nie chcę, żeby to było takie twarde przejście, tylko żeby takie ładne było. Takie delikatne wyblendowanie. Myślę, że wiecie, całkiem fajnie to wyszło, tylko jak ja teraz sobie to zetnę do tego mojego rozmiaru, jaki potrzebuję, to troszeczkę mi znikną te moje krawędzie, które takie fajne, przyciemnione są, więc ja sobie myślę, że może fajnie by było już to dociąć. 9,5 na 13,5, więc ten różowy dotniemy sobie 9,2 na 13,2. Tak myślę, że to będzie najfajniejsza opcja. Ależ to jest takie tłuściutkie, czuć tak pod palcami ten, może z tej strony to sobie trochę zrobimy tak porówno, bo ten środek wtedy tak ładnie nam zostanie taki troszeczkę rozjaśniony. 9,2 na 13,2. Ok. Całkiem fajnie, bo ja się bałam, wiecie, jakby mi się tam coś przytrafiło, żeby mieć jeszcze z czego uciekać, ale widzę, że tutaj świetnie sobie to dało się to rozpracować, więc ładnie nam ten środeczek tu wygląda. Ładnie to, wiecie, tutaj połączenie wyszło. A teraz jeszcze sobie spróbuję tak delikatnie, żeby tę krawędź zrobić taką ciemniejszą. Trzeba tak, wiecie, jak robię na okrągło, to mi się to tak fajnie zmiksuje trochę. Ok, widzicie, taki dużo ciemniejsza jest ta krawędź. Ale mi zależy tylko na samej właśnie krawędzi, żeby te włoski tak pod skosem... Zaraz to tu szybciutko... O, dało radę, ale tu muszę to teraz... Lekko pod skosem to odwracam, żeby taki ciemniejszy kancik się zrobił. No to fajnie wygląda. Zaraz tam spróbuję to rozblendować tym jaśniejszym trochę. No myślę, że mogłabym się zakolegować z nimi, ale tak w ramach właśnie, jak tam sobie działam z tymi moimi wpisami do Art Journala, to bardziej w tej kwestii. Aczkolwiek zrobienie takich właśnie karteczek na szybko. Ja myślę, że tutaj tylko to cieniowanie trochę zajmuje czasu, jak chcemy zrobić to dokładnie.
Ok. Rozblendujmy sobie tu trochę te granice. No powiem Wam, że myślę, że mogłabym się zakolegować z tym. Może nie jest to jeszcze perfekcyjne, ale wiecie, no wszystkiego trzeba się nauczyć. Mam wodę, ale ja będę tą wodą, słuchajcie, bardziej tak chlapała niż psykała, bo jak psyknę, to mi się zrobi taka rosa na tym takim, wiecie o co chodzi. A mi zależy na takich troszkę bardziej jednak kropeczkach. I one sobie tu pięknie wchodzą w reakcję z tym tuszem. I to mi się właśnie w tych Distresach Oxidach zawsze podobało. I tu mamy ręczniczek i próbujemy to odessać. Kochani, no nie jest to wcale takie łatwe. Może nie do końca o to mi szło. Spróbujmy teraz sobie ją z daleka psyknąć. Zobaczymy, jak to w środku teraz zagra. Zawsze jest opcja, że mogę sobie to popsuć, wiecie, no. Taka opcja też istnieje. Ale jak się nie próbuje, to się człowiek nie przekona, więc wiecie, jak to teraz probimy, to następnym razem będę miała już inne doświadczenie. O, no całkiem fajnie, słuchajcie. To jest to, co mi się właśnie ich podoba, że one tak fajnie. I widzicie, w momencie, kiedy ja pryskam, to się robią takie drobniuteńkie, jak to się mówi, taka rosa się rozsiewa. Nie są to takie krople, tylko taka bardziej rosa. No tutaj bym była zadowolona, ale teraz to, co chciałabym zrobić i co mi przeciąga czas, to znaleźć coś, żeby sobie na tym a zresztą mogę na tym. Bo ja chciałabym zrobić tu takie ala przeszycia, ale nie chcę, żeby to wgłębiło mi się do środka i podniosło do góry. Tylko właśnie, żeby to tak... wiecie? Zrobić tylko takie przeszycie. Można tu na przykład cienkopisem, jelly rollem albo na czarno, jak ktoś chce. Oj! Troszkę mi się teraz wydaje, że kolor tego tła u góry mam taki nieco intensywny, a sama ta baza pod tą kartkę jest taka pudrowa, ale może to tam, wiecie, nie będzie jakoś kolidować. Może mogłam zrobić na przykład samym tylko tym tuszem takim jaśniutkim. Bo teraz widzicie, tak bardzo mi się to troszkę, ale chociaż z drugiej strony misiaczek jest jaśniutki. Balonik jest ładny. Jejku, wszystko teraz to mi to podoba się. Teraz każdą karteczkę. Ciekawa jestem. Najwyżej sobie to popsuję, ale teraz kozie śmierć, słuchajcie. Jak się nie ryzykuje, to się nie wie, jak to będzie wyglądało. A może tak troszeczkę sobie tylko zrobić takich białych chlapań. Dobra. W sumie to trochę zawaliłam, bo mamy już 50. Zaraz będzie 50, więc już te 10 minut nam minęło. Ale ja muszę teraz zaczekać, aż wyschnie mi ta farba na tej mojej bazie. Jedyny wniosek, jaki teraz wyciągłam, to taki, że być może jakbym zrobiła tylko tym i potem sobie, bo ja wiecie, jak zaczęłam nakładać ten drugi, to mi ściemniała cała ta baza tutaj z tych boków, ale mogłabym chyba nawet polawirować troszeczkę tym kolorem, czyli sprawić, że przy dodawaniu go z boków uzyskać takie cieniowanie, jakie bym chciała, w takim właśnie kolorku. No, może by się to udało, chociaż słuchajcie, no dobra, już teraz 10 kartkę w dyszkę, powiedzmy, że już teraz spróbuję, wezmę jeszcze jeden taki arkusik, dotknę sobie i spróbujemy zrobić go jeszcze w innym kolorze, zobaczymy, czy tak to wyjdzie, jak ja sobie to tak pomyślałam, bo teraz to jestem naprawdę ciekawa. Zróbmy to tak od razu, jak tam, bo widzę, że to tak dosie. 9,2 na 13,2, bo ja chciałam zrobić tak, jak było, ale to zróbmy. Myślałam, że to będzie kartka w dyszkę, ale chyba się to zmieni trochę na test. Przepraszam Was, upadła mi
Chyba się to troszeczkę zmieni na test oksajdów. Znaczy test, wiecie, no ja po prostu jeszcze nie miałam przyjemności z nimi tak pracować jakoś bardziej mocniej. Czekajcie, to sobie odsuniemy, bo ten jest świetny, tylko tak jak mówię, troszkę mi się wydaje, że teraz on tak będzie odstawał mi trochę. Zacznę sobie bardziej delikatnie. A ja jestem pewna, że tutaj zaraz będzie mnóstwo specjalistów, którzy mi tu coś doradzą, bo z pewnością wielu z Was już sobie świetnie z oksajdami radzi i pracuje. A mogłabym nawet, słuchajcie, zrobić tylko takie przyciemnione na krawędziach, a biel zostawić po środku. Chociaż te grafiki widzieliście, i tak są dosyć spore i one mi to zasłoniły. Jak sobie wjeżdżam tak z zewnątrz bardziej, to mi taka fajna chmurka się robi tego. Widzicie? Fajnie mi się to tutaj rozprowadza. I tak bym może zrobiła faktycznie dookoła. Choć ten różowy tam świetny jest. Ja sobie go zostawię i może nie może, tylko na pewno go wykorzystam do jakiejś pracy, gdzie będzie, no może z papierem skrapowym, który ma jakiś taki intensywniejszy właśnie różowy kolor, albo po prostu bez tego tutaj pudrowego różu na białej bazie, wyembosować sobie na płytkach tło, które tutaj było tym różowym i wtedy nie będzie takiego mega kontrastu. Także troszkę podoświadczać trzeba. Ale słuchajcie, ja myślę sobie, że w 10 minut jesteśmy w stanie taką karteczkę bezproblemowo zrobić. No, pod warunkiem, tak jak mówię, że mamy te elementy wycięte, chociaż tutaj te prezenciki są w takim zimniejszym różu, więc no to może ten słonik. Ale to jest takie tłuste, że aż mnie kusi posypać to pudrem do embossingu potem. Bardzo delikatnie tutaj od tej krawędzi i fajnie nanosimy sobie to na całość. Ja myślę, że jak to się robi na raty, to ma taki lepszy efekt, bo jak ja tak wjadę od środka, chociaż teoretycznie od środka mogłabym, bo tutaj przyjdzie grafika i tak nie będzie tego widać. Ale... I teraz słuchajcie, jeszcze raz, ale bardziej takie ruchy szybsze i troszeczkę więcej nakładam tuszu. No widzicie, i to jest taki zupełnie już inny odcień się robi. Znaczy w sensie nie jest to taki mocny, intensywny róż. Jest to też taka, no nie jest to jakaś tam, wiecie, super pastela, ale jednak chyba różnica między tym a tym mimo wszystko jest, bo ta krawędź jest taka ciemniejsza, ale dalej jest taka stonowana. Nie jest taki, czyli ten Worn Lipstick jest taki no, troszeczkę intensywniejszy. No może nie jest to jakieś tam doskonałe blendowanie, ale zapewne nie raz, słuchajcie, jeszcze sięgnę po to, bo zabawa jest zacna. Słuchajcie, jest takie satysfakcjonujące, kiedy fajnie się to tak barwi. Podejrzewam, że kiedy ma się więcej kolorów i gdzieś tam blenduje się takie kolory, nie wiem, przejścia z granatu i żółtego do zieleni, takie, wiecie, kiedy nam już powstaje kolor ze zblendowania tych tuszy, no to jeszcze większa jest radocha z tego. Nie wiem, czy bym tu jeszcze coś uzyskała przez takie ciemniejsze dołożenie. Jedynie tę krawędź taką bardziej... Bo tak naprawdę, wiecie, prawidłowe, według mnie, tak mi się wydaje, z tych filmów, które oglądałam, to wiecie, blendowanie, cieniowanie polega na tym, że to jest taka jednolita jedność, jakby spójna, w sensie, że nie widać żadnych takich przejść ani nic. Tu i tak będziemy mieć grafikę, więc myślę, że da radę. A co teraz? No to zobaczymy.
Może nie tak na całym, ale gdzieś tu tak. No, chciałam nie na całym, a już i tak chlapnęłam dosyć mocno. Ok. No i tak to fajowsko. Ciekawe, jakie bym sobie sama takie kropki potworzyła. Wiecie, o, tam to trochę się zrobiła taka łezkowa, ale może spróbuję tu, bo tu nie będzie pod obrazkiem widać, ale to mnie ciekawi. No, takie bardziej okrąglutkie. Kwestia tego, jak tam kto lubi, nie? Delikatnie sobie... Aha, dobra, jeszcze musimy sobie przejechać, znaczy musimy, kto chce, komu się będzie podobało, delikatnie radełkiem, ale on też, ten kolor jest taki, no nieco jest odmienny od tego, który mam na tej mojej bazie. Myślę, że już nie będę się tam czepiała tego. Trudno mi też było sobie kolory dobrać, wiecie, próbowałam znaleźć, czy gdzieś jakiś jest taki test, żeby były wszystkie pokazane, może będziecie wiedzieć, ale ja też już tam się dosyć spieszyłam z zakupami, nie wgłębiałam się jakoś tak bardzo w to, ale zastanawiałam się, czy gdzieś jest jakieś tak pokazane, jak te tusze faktycznie wyglądają po naniesieniu na papier. Muszę sobie tam właśnie u Krystyny poszukać, bo ona z pewnością testowała te tusze na bank, jestem pewna tego. Zdziwiłabym się, gdyby ich nie miała gdzieś na jakichś próbnikach, ale to potem jak będę miała czas, to się tam pobawię w szukaniu. No myślę, że ten może tak... No sama już teraz nie wiem, słuchajcie. Nie, obydwa są dosyć intensywne i nieco odbiegają od tej naszej, od tego naszego brudnego różu, ale myślę, że całkiem fajnie. W końcu to jest próba. Oj, mam odkręcone, słuchajcie, ale bym teraz narobiła ambarasu. Tu musiałby być jakiś właśnie taki pudrowy róż, nawet nie wiem, czy właśnie Distress takie ma. Jakieś takie bardziej, nie wiem, chociaż no nie mogłabym powiedzieć, że to nie jest pastelowe, ale no z pewnością wiecie, co mam na myśli. Dobra, teraz znowu muszę poczekać, aż mi to troszeczkę wyschnie. Tak, wiecie, zamysł ok, znaczy pracuje się fantastycznie z nimi, pięknie one się blendują, widzicie, one jednak się różnią, te kolorki od siebie. Ja dobierałam to tak trochę, wiecie, no na oko, jak to się mówi, bo chciałam, żeby one ładnie przechodziły, a tu jednak jak bardzo się ich razem zblenduje, tak jak tu to widać, to nie mam tej takiej różnicy mocnej, ale powiem Wam, że daj sobie tam odłożę kasiorki i przy okazji jakichś zakupów w Zielonych Kotach, to tak po jeden, po dwa takie tusze może jeszcze sobie dobiorę, żeby bardziej to potestować, ponieważ świetnie, zabawa wyśmienita, ale myślę sobie, że teraz tutaj bardziej mi pasuje ten balonik, ładniej tu wygląda. Więc będziemy próbowali. Teraz no, mogłam sobie to najpierw przykleić na tą białą bazę. Teraz muszę poczekać, aż mi to tutaj wyschnie. No i takim sposobem, słuchajcie, no jest to taka dosyć szybka piłka. Można szybciutko sobie takie karteczki stworzyć. Ja sobie tylko zerknę po napis. Dobrze, moi drodzy, mam taśmę z Craft Passion, taką piankową, to sobie podbijemy i mam napisy takie mintajowe, może coś tutaj się uda wybrać. Coś mi się dzieje z telefonem niedobrego, mam nadzieję, że się nie popsuje. Oj, więc skorzystam z któregoś, może tu napisu, nie wiem, to jeszcze się, słuchajcie, mi nie wysuszyło. Więc może być ciężkawo z tym wysuszeniem. Ja powiem Wam szczerze, że nie wiem, co się dzieje. Zaczął mi jakoś tak dziwnie się telefon... rozmazałam sobie. Zaraz chyba to podsuszę. Zaczął mi się dziwnie telefon zachowywać. No nie chciałabym, żeby mi się teraz popsuł. A może wtedy zacznę w końcu nagrywać, słuchajcie, moim aparatem. Tak to jest, że życie nas zmusza do pewnych rzeczy, na które ciągle nie możemy się zdecydować, a potem coś się dzieje, no i musimy. Już nie mamy innego wyjścia. I tak może być w tym wypadku. No oby nie, bo wiecie, telefonem ciach, ciach, jakoś tak wolę szybciej, ale... No ale... Aż się zaniepokoiłam. Taki dziwnie wyglądał ten obraz. Zobaczymy, słuchajcie. Oj,
I teraz się trochę stresuję i już mi to gorzej idzie. Tu już sobie podkleimy ten tył. To mamy już oklejone. Ja sobie szybciutko, słuchajcie, biorę nagrzewnicę. Może nagrzewnica mi troszeczkę w tym pomoże. Podłączamy ją. No coś tu z tym obrazem. I tu sobie troszeczkę pomożemy. Zobaczcie, jak jednak ten tusz, tak mówiłam, taką czuję tłustszą powłokę jakby i on jednak wygina tę kartkę. A w sumie nie wiem, czy taką normalną kartkę też by wyginał, ale już tu w niektórych miejscach wysusza się. Tu, gdzie były takie większe kropeczki, trochę ciężej, a tu, gdzie były takie mniejsze, widzicie? Lepiej jak wysycha pod wpływem, znaczy się tak naturalnie, no ale już teraz nie chcę teraz czekać. Dobra, troszeczkę się podsuszyło, bo się przyznam, że się nieco zestresowałam tym, że tak dziwnie się zachowuje mój telefon. Chcę to już skończyć, żeby się nie okazało, że nie dogram końcówki. Ale zawsze jest tak, jak mówię, aparat, więc ups. Tutaj normalnie ze skrap jesieni napisy mi tu śmigają gdzieś. Ok. I kleimy sobie. Słuchajcie. Czekajcie, może teraz by mi się to trochę wygięło, ale poradzimy sobie. W ogóle jakoś takie odnoszę wrażenie, że jakby po tym suszeniu to takie ciemniejsze. Nie wiem. Ok. Odkładam sobie to w tę stronę. O. Fajnie się zamocowało. I zdejmujemy tasiemki. Telefon chyba zmęczony, słuchajcie, całymi dniami nagrywam. I no to wiecie, że ja zawsze taśmy wszystkie podklejam. U mnie nie ma taśm, które... Czym bardziej ktoś mi mówi, że taśma jest super, tym ja bardziej ją podklejam. No nie ufam, słuchajcie, tym taśmom, no sorry. I teraz sobie to przykleimy na naszą bazę. Tak cały czas myślę, czy nie byłoby to lepsze na całkiem białej, ale skoro już sobie to tak tu wszystko podocinałam, to tak to dokończymy. Przyklaskamy. Słuchajcie, i mamy to. No teraz taki mam pochłamany ten obraz, nie jestem jego pewna, bo... No i tutaj mamy dylematu, bo albo robię sobie na przykład z takim miśkiem pięknym, albo robię sobie z takim balonikiem. Czy ktoś mi tu doradzi? No ten słonik też jest śliczny, ale słonika chyba to ja dam tu, chociaż nie wiem, powiem Wam szczerze, nie, no to są trudne decyzje, ale reasumując całą dzisiejszą tutaj zabawę, moją pierwszą zresztą z distressami, to jestem bardzo zadowolona, bardzo mi się podoba, bardzo przyjemnie się z nimi pracuje. Oczywiście tak jak wszystko wymaga to wprawy, no troszeczkę ćwiczeń i myślę, że będzie dużo lepiej. Nie, ten tu nie. Tylko teraz to ja mam problem. Może czekajcie, dobierzemy sobie tutaj obrazek do jakiegoś napisu. Twoje narodziny to dziewczynka, nieskończona miłość, sama słodycz, rośnij zdrowo. No, akurat takie, wiecie, bardzo... Już mam też poużywane. Jest chłopczyk, dziewczynka, ale to jest bardzo fajna kartka też właśnie na narodziny dziecka, nie? To dziewczynka, to chłopczyk, rośnij zdrowo, sama słodycz. No to może taki misio i sama słodycz, co nie? Wiecie co, jedna rzecz, która tak nie podoba mi się i nie daje mi spokoju, i to zauważyłam nie tylko u Mintaja, że właśnie te napisy są tak bardzo w górę wysunięte. Być może to ma jakiś tam swój cel, no nie wiem, może ja po prostu nie wiem, ale wolałabym na przykład, żeby napis był wyśrodkowany. Tymczasem, i tak jak mówię, nie tylko Mintaj. No jeszcze tutaj jest taki, widzicie, nawet po bokach nie jest równo, a ja to jestem przewrażliwiona na punkcie, że ja muszę mieć równo. Ja potem to wszystko docinam i myślę, że tu ideolo.
Oczywiście to pewnie odpadnie. Miałam to podkleić, ale dobra. Już teraz nie będę tutaj przeciągała. Możemy misiaczka też sobie trochę opatulić tym tuszem dookoła. Bo jak wiemy, to możemy mieć takie... Ok. No i to, co Wam mogę powiedzieć na teraz, na już, to, że ja sobie to teraz mogę dopiero w tym momencie chlapnąć, bo teraz to, wiecie, wyschnie naturalnie i będzie fajne, białe. Bo teraz już tylko przykleję misiaczka, a nie chcę misiaczka pochlapać i kombinować, żeby go zasłaniać. No i widzicie, ja nie potrafię zrobić krótkich filmów, nawet jakbym chciała i nawet jakby one mogły być krótkie, bo ja lubię poopowiadać, co robię, wiecie, jak to wygląda. Oj, teraz bym to wylała. Zobaczcie, to jest przykład na to, jak dobrze sobie zakrywać napisy. Chociaż z mintajowego bym pewnie spokojnie, bez problemu zdjęła. Ale spójrzcie tylko na to, jak chlapnęło się na napis. Znaczy nie chlapnęło, tylko mi z kapus. Ok. Ja lubię gadać. Lubię opowiadać, co robię. I te filmy potem tak mi się przeciągają. Ja nie umiem chyba krótko. I jedziemy misiaczka. Raz. Misiaczka dwa. No i wiecie, urodzi się dziecko i można na przykład mamy dziewczynę, nie wiem, gratulujemy dziewczynki, czy tam robimy chłopięcą, gratulujemy chłopca. Myślę, że takie karteczki naprawdę bardzo fajnie się tworzy. Ja w ogóle podziwiam właśnie dziewczyny, które pracują z tuszami, które tworzą cuda. Zawsze, tak jak mówię, no bardzo podziwiam i lubię też czasem popróbować jakichś nowych rzeczy. Ale zobaczcie, ja bym może tutaj, ale ja się boję, że jak ja znowu coś poprawię, bo tu, gdzie mi te kropki tak fajnie wyszły, to co ja robię, nie? To ja zasłonię tym misiaczkiem, a ja bym tak bardzo chciała, żeby troszkę te kropki były jednak widoczne gdzieś z boku. Powiedzcie mi, bo trzymałam... O, tu jest, dobra. Jakiś glutek odtarł. Boże, już mam całe łapki, słuchajcie. Ja się boję, że jak zacznę tak mocno uderzać, to za chwilę mi tu spadną jakieś takie wielkie, brzydkie kropy. Bo tak najczęściej się dzieje, więc ja już jestem nauczona doświadczeniem. Dobra. Już nie będę kombinowała. Aha, tu musimy zdjąć, bo tu się muszę fajnie odnieść teraz do tego, co już mam przyklejone. I to sobie teraz tak misiulka tu pięknie przykleimy. Bach. Bach. No i co? No słuchajcie, fajne, proste, fajne karteczki, jak najbardziej do zrobienia. Szkoda, że sobie to zaciągnęłam, bo zapomniałam, jaki tam był rozmiar. 9,5 chyba, nie? Czy tu mamy 9,5? Tu mamy 9,3, czyli tu będzie 13,3, 13,5 na 9,5. Ja już teraz nie będę Was tutaj, wiecie, przetrzymywać przy tworzeniu bazy, ale... Ok. Dorobimy sobie 13,5 na 9,5. Ja sobie potem w wolnej chwili po prostu dorobię tylko bazę, ewentualnie właśnie wyembosuję sobie spód. Tak, to by tu pasowało, nie? Żeby nam się karteczka nie zmarnowała. Ale chyba się skuszę, wiecie? Skuszę się, że jeszcze na taką odmianę właśnie w niebieskościach, jeżeli chodzi o te oksajdy.
żeby jeszcze sobie popróbować, żeby mieć też jeszcze na takie chłopięce projekty, bo ja powiem Wam szczerze, bardzo często jestem proszona o nawet nie takie kartki, wiecie, typowe, jakieś wypasione i tak dalej, ale o takie właśnie karteczki, że ktoś robi te kosze takie prezentowe, czy to dla dzieci, czy na jakiś jubileusz i chcą tylko właśnie taką prostą kartkę wsunąć do środka, żeby tam tak w ramach bileciku, o, bardziej o to chodziło. No i tak sobie myślę, że to może być takim fajnym, takim właśnie fajnym czymś, co by się idealnie do tego nadawało. Ojejku, ta grzechotka jest śliczna. Ja lubię takie też minimalistyczne projekty, czyli na przykład ta grzechotka sama tu na środku, albo buteleczka. Tu jest taka grzechotka też, zobaczcie. No i czyż to nie jest śliczne. Tu mamy taką żyrafkę. No mnóstwo jest tutaj takich fajnych grafik, które by się tu sprawdziły. Można jakąś fajną kompozycję już. Ja nie mówię, żeby nie robić w ogóle kompozycji, ale to wiecie, też po to stworzyłam to, żeby... Dobra, ja już tu nie będę, słuchajcie, bo wy za chwilę powiecie, że kombinuje ta szuliczka. W ogóle ta kolorystyka jest tu taka właśnie przygaszona, która pasowała mi tam do tej bazy tego arkusza, natomiast już z tymi tuszami tak różnie to tu wyglądało, jak widzieliście. Nie, myślę, że ten słonik tu zostanie. W ogóle są takie gwiazdki fajne gdzieś tam przy tym słoniku. Ja już się boję o ten mój telefon, więc nie będę tutaj, słuchajcie, już przesadzała. Pochlapiemy sobie też szybciutko, bo zanim ja będę to, wiecie, zanim ja zrobię tę bazę do tego, to spokojnie. No to tutaj tak nie za fajnie mi się stało, ale za mocno uderzyłam, a za mało było tuszu na... O, widzicie? Jak już jest mało tego tuszu na pędzelku, im mocniej się uderzy, to potem się takie właśnie, takie gruciorki robią. Raczej już ich chyba nie ściągnę, nie chciałabym sobie tu też narobić, wiecie, no może właśnie tą grafiką się uda tak fajnie, zobaczymy. Najwyżej zostanie tylko... O, tak jakby to było, wiecie, tą wodą chlapnięte, więc lepiej to wygląda niż ta plama z tego. Miałam pokleić taśmą z tyłu. Dobra, już mniejsza z tym. Pokleimy sobie słoniczka. A ja sobie potem zrobię bazę, słuchajcie, w wolnej chwili i będę miała dwie takie proste, fajne karteczki. Słuchaj, no takie dzisiaj przygody. Trochę się martwię o ten mój telefon, ale myślę, że mnie tylko postraszył trochę. Zobaczymy, jak wyjdzie nagranie. A wiecie, co jest najlepsze? Jak telefony są na gwarancji, to super, hiper, ale jak już gwarancja się skończy, to zaraz się coś z nimi dzieje. Ja mówię do męża, no normalnie to jest chyba wszystko perfidnie zaplanowane. Jeszcze sobie tam zostawimy miejsce na jakiś napis, jakiś, nie wiem jaki. Wiemy o tym, że napis zawsze można zmienić, dlatego ja tak rzadko kiedy je mocuję tak, wiecie, na amen, tak mocno, bo chcę mieć... O, widzicie, mogłam go trochę... Chcę mieć troszkę tak, wiecie, żeby... Popędziłam za bardzo. Żeby mieć możliwość podmienienia ewentualnie. Ja się już teraz tak śpieszę, bo naprawdę muszę sprawdzić, co się dzieje z tym telefonem. Dobra. I kleimy sobie go troszeczkę tak wyżej, żeby tam jeszcze było miejsce na napis. O, sweet. Dobra. Nie ma tego podbicia bazy, ale ja sobie to zrobię. Albo może wezmę któryś z tych tutaj, bo wiadomo, że też wszystkiego tak naraz nie wykorzystamy, tych elementów. Może na przykład wezmę któryś z tych tutaj, podbijemy sobie. Może krateczka, a może linia. Ale widzicie, one wszystkie są takie tutaj stłumione kolorki. No, coś tam się zdecydujemy.
Moi drodzy, dajcie znać koniecznie, czy Wy pracowaliście już na oksajdach, może macie jakieś rady, może zobaczyliście, co ja tu za gafę popełniłam, a na pewno nie jedną. Ja jestem otwarta bardzo, ale też lubię sama, wiecie, na swoich błędach się uczyć. Nie da się ukryć, że wtedy uczymy się najlepiej. Pozostaje mi podziękować za dzisiejsze wspólne spotkanie. Bawiłam się fantastycznie, słuchajcie, podobają mi się takie minimalistyczne kartki. Wiecie, nie zawsze mamy czas na tworzenie jakichś wypasionych kompozycji, chociaż jak nieraz dyskusje się gdzieś tam toczyły i dziewczyny pisały, że czasem ta prosta kartka stwarza im więcej problemów niż taka właśnie bardziej skomplikowana. Coś też w tym jest. Ja teraz sobie myślę, że mogłabym tu jeszcze cekinki takie przezroczyste, opalizujące, mniejsze, większe, wiecie, z tych moich dekomiksów, ale ja nie będę już dzisiaj tutaj przeciągała Was z czasem. Jeszcze sobie tutaj napis dopasuję i no i co? No i kochani, ja jestem zadowolona, na pewno sięgnę jeszcze po oksajdy, na pewno skuszę się na jeszcze jakieś kolorki, żebym miała szansę sobie poćwiczyć, popróbować coś więcej opcji, połączyć różne kolory. No i mam nadzieję, że Wam też się filmik spodobał, taki troszeczkę inny, że takie może kartki tworzycie. Dajcie koniecznie znać. Ja sobie podoklejam jeszcze tutaj cekinki z dekomiksów. No i myślę, że na profilowym tutaj na miniaturce już będzie z tymi oklejonymi kartkami. Dziękuję Wam dzisiaj za to spotkanie. Zapraszam Was już do kolejnego filmu. Cieszę się bardzo i dziękuję Wam za to, że jesteście, że towarzyszycie mi tutaj w tej wędrówce skrapowej. I do zobaczenia, kochani, do następnego razu. Uważajcie na siebie. Pa, pa. I trzymajcie kciuki za mój telefon.